Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zrobimy sobie demontaż i montaż Samsunga X640. Tak jak widzicie, już Samsung troszkę poniszczony. Został wyprodukowany w 2005 roku, posiada już 15 lat. No i tak tutaj on się prezentuje, jak widzicie, telefonik z klapką, model X640. No i tutaj zobaczymy sobie tak obrazowo, jak on wygląda, jego baterię, klapkę. I tu zobaczymy aparat fotograficzny, pewnie VGA 0,3 megapikselowy. No i te słynne szkiełko, które kiedyś służyło jako funkcja tutaj selfie, tutaj dioda powiadomień. Na bocznej ściance widzimy tutaj spust aparatu. Na drugiej bocznej ściance widzimy klawisze ściszenia, pogłaszania. Tutaj mamy otwór na nasze 2,5, nasze słuchawki. U góry widzimy też otwory na naszą smycz. I teraz, jeszcze widzimy na samym dole też port ładowania. Teraz sobie przejdziemy do naszej baterii. Bateria jest połączona, tutaj widzimy wraz z tylną klapką. No i tak ona się tu nazywa. Widzimy wyprodukowana w Korei. Tu jest pewnie model BST4238SE. I tutaj dokładniejsze dane tej baterii, jeśli byście taką baterię szukali w takim modelu, no to widzicie, tak ona się nazywa. I tu zobaczymy sobie jeszcze pod nalepką dokładne informacje. Wyprodukowany w Korei. E-mail tego telefonu model SGH X640. No i tutaj widzimy również dokładne podstawowe jakieś informacje tego telefoniku. I teraz sobie włożymy baterię i zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego Samsunga tutaj z klapką. Ściągamy tutaj tylną klapkę wraz z baterią i teraz przechodzimy do odkręcenia naszych śrubeczek. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki, widzimy krzyżaki. Odkręcamy. I tutaj ostatnia. Sobie je wybijamy wszystkie. Tam sobie na bok oczywiście wszystkie śrubki 4 i teraz podwadzamy tutaj naszą tylną obudowę, nasz korpusik. Tutaj wyciągamy delikatnie i sobie jedziemy na samą górę i tak samo robimy z drugiej strony. Tutaj wyciągamy nasz tylny korpusik, tutaj dość ciężko, tu są mocne dwa zaczaski i tu widzimy, znajduje się tutaj widzimy antenkę zasięgową u samej góry, tu sobie oczywiście wymieniamy, jeśli chcemy, podwadzamy. Tutaj nam klawisze wylatują, tak fajnie są pomyślane na takich gumkach. Tutaj widzimy gumeczkę, tu jest zapięte na klawiszu i tak samo jest tutaj z drugiej strony. Tu sobie dołączamy już naszą tasiemkę główną w tym miejscu i wyciągamy naszą płytę główną. No i zobaczmy, jeśli chodzi o płytę główną, tak ona wygląda. Tutaj raczej sobie nic nie wymienimy tak w prosty sposób. Wszystko musimy tutaj zgrzewać, lutować, jeśli w ogóle chcemy w tym telefonie cokolwiek wymieniać. Tutaj złącze ładowania, tutaj karty SIM slot, tutaj kostka baterii 2,5. Wszystko jest w tym przypadku, widzicie, lutowane. I możemy jeszcze wymienić oczywiście membrankę. Membrankę chyba podwadzimy. Tak jest, podwadzimy, ściągamy, jeśli nam takie klawisze nie działają. Tutaj jeśli chodzi o te właśnie punkty, to możemy to wymienić ewentualnie. To nam drugi klawisz wyleciał. I tu jeszcze widzimy również mikrofonik, też jest tutaj lutowany wraz z płytą główną. Tu sobie jeszcze wymienimy, jeśli chcemy, nakładkę klawiaturki. Teraz przechodzimy na drugą stronę. Sobie tutaj odsłaniamy i na samym dole widzimy tutaj zaślepki i tu jest jedna, tu jest druga. Odkręcamy sobie je, widzicie śrubeczki. Te śrubeczki mogą być znacznie inne, więc sobie odłóżcie je w inne miejsce.
O, widzicie, są znacznie dłuższe te śrubeczki, więc sobie odłóżmy w inne miejsce, aby nam się nie pomyliły. Może tutaj bliżej. I teraz sobie tutaj będziemy podwadzać. Tutaj nasz cały przód. Sobie wjeżdżamy z jednej strony i to samo robimy z drugiej strony. Tutaj będzie dość ciężko tutaj wymontować, więc musimy chyba się wspomóc czymś mocniejszym, a już użyję tego tutaj metalu, bo i tak telefon nie działa. Tutaj podwadzę. No i widzicie tutaj, oczywiście tego nie róbcie metalowym narzędziem, tylko jakimś plastikowym, by to nie uszkodzić żadnych elementów, a przede wszystkim naszej obudowy, żeby to wszystko było ładnie wyglądało później. No i tak wygląda ta przednia obudowa, tutaj widzicie. No i tutaj mamy już praktycznie koniec. Podwadzamy tutaj naszą wibrację. Głośniczek od tutaj rozmów. Tutaj u samej góry, zobaczmy w tym miejscu. Tu jest wibracja. To musimy oczywiście wyciągnąć, jeśli chcemy wyciągnąć nasz wyświetlacz. Tutaj jest aparat. Aparat jest rozerwany, widzę. Tasiemka. Tutaj łączenie. I tutaj wjeżdżamy sobie, podwadzamy nasz wyświetlacz. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o demontaż w tym telefonie, takich prostych, podstawowych rzeczy, ale widzicie, telefon może prosty w demontażu, ale już wyjmowanie, wymienianie elementów na tej płycie i ogólnie elementów w całości, no nie jest już takie praktyczne i pewnie proste, bo jak widzicie, no wiadomo, no, jak ktoś ma tam lutownicę, to w prosty sposób tutaj wymontuje ten głośniczek od rozmów, wibracje, ale inne elementy skrzyżowane już będzie znacznie trudniej. Tutaj zobaczcie ciekawe, jeśli chodzi o taśmę. Też jest tutaj, tu jest, widzicie, nie dość, że jest przypięta do tej płyty, to jeszcze jest tutaj takim metalową blaszką dołożone i lutowane do płyty głównej, więc tutaj musicie mieć lutownicę na stówę, żeby cokolwiek wymienić w tym telefonie. Tutaj chyba nic nie wymienicie bez lutownicy. No chyba, że ten wyświetlacz, ale wyświetlacz jest pewno połączony też wraz z tą płytą na stówę. To jest raczej 90% pewne, że jest połączony. Możemy sobie do niego zajrzeć, zobaczymy jak tam wygląda. Tutaj musimy być delikatni, by go nie uszkodzić, choć pewnie i tak coś jest w telefonie uszkodzony, być może wyświetlacz, być może już taśma. Tutaj sobie odlepiłem. To ja może to oderwę i Wam pokażę później. No i zobaczcie tutaj, tak jak mówiłem, tu jest wyświetlacz spojony wraz z tą płytą na tych ścieżkach. Także jeśli się wyświetla to samo, jest to niewymienny w prosty sposób. No i tutaj sobie zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności. Mocujemy nasz wyświetlacz tutaj prawidłowo, żeby nam nachodził na wszystkie blokady. Teraz sobie oczywiście musimy go tutaj przetrzeć z tych brudów. Tutaj więc sobie go przecieramy, jeśli byśmy go po prostu naprawiali. No i zakładamy wszystko na swoim miejscu. Tutaj nasz wyświetlacz. Mocujemy go na swoim miejscu. Mocujemy nasz tutaj głośniczek od rozmów, mocujemy naszą wibrację. Te kabelki schowamy sobie. Tutaj urwała nam się taśma. Założmy, że jest dobre, że jest sprawna. Zakładamy tą taśmę na swoim miejscu do naszego tutaj aparaciku. Także już wszystko założymy, że jest dobre. Zakładamy tutaj pokrywę. Teraz bardzo ważna rzecz. Tutaj musimy rozchylić. Tutaj sobie wsuwamy do samego tutaj końca. Wsuwamy. No i teraz dopiero zapinamy. Tylko musimy troszkę z powrotem odgiąć. Tutaj zobaczcie, odginamy z powrotem.
delikatnie do góry. No i teraz dopiero możemy już tą całość tutaj zamocować. Tylko to, no widzicie, odeszło. Jeszcze raz musimy zrobić. Tutaj musimy mocno trzymać. Tutaj dosuwamy. Tutaj trzymamy mocno. Tutaj sobie tu trzymamy mocno, ale tutaj musimy przepuścić. Także tak musimy zrobić w ten sposób. To sobie wsuwamy. Tak, i tutaj mocujemy. To jest troszkę to problematyczne. Ciężko mi tak do kamery pokazać, ale myślę, że wiecie o co chodzi. O, teraz mi się chyba udało. Chyba tak. O, tak to mniej więcej to wygląda. Zobaczcie, już nam doszło. Tutaj jest z wszystkich stron. Jeśli tak, to teraz zakładamy, czyli przykręcamy nasze śrubki. Tu jest jedna, tu jest druga. Były to śrubki oczywiście te znacznie dłuższe jak tamte. Także je sobie przykręcamy. Tutaj sobie je przyklejamy. Tutaj druga śrubeczka. Tak jest. Tu mamy wszystko tak być powinno. Odwracamy nasz telefon na drugą stronę. Zakładamy nakładkę tutaj klawiaturki. Zakładamy naszą płytę na swoje miejsce. Tutaj sobie widzicie, wsuwamy, jest taka wsówka. Tak jest. Mocujemy naszą tasiemkę. No i mocujemy tutaj z dwóch stron nasze klawisze. Tutaj klawisz. Tutaj pierwszy, ten mniejszy. Aha, on był z tej strony, pomyliłem się. Tutaj. Tak jest. Tutaj prawdopodobnie jest pewnie tym tutaj szerszym do góry. Sobie zobaczymy, czy tak faktycznie jest. I po drugiej stronie tak samo robimy z drugim klawiszem. Tutaj z drugiej strony. Tutaj mocujemy, tak być powinno, tą zaślepkę na swoim miejscu. No i nakładamy tutaj najlepiej od samej góry. Tutaj widzimy wsówka jedna i druga. Tak samo są. Zakładamy od samej góry. Tutaj wbijamy. Tutaj sprawdzamy na bieżąco na nasze klawisze. To nam wpadł. To nam coś nie pasuje z tym klawiszem, więc sobie musimy chyba go odwrócić na drugą stronę. Chyba tak. To sobie go odwrócimy. I teraz spróbujemy jeszcze raz. Tutaj jest. U góry fajnie nam wszystko naszło. Tutaj też. No i z wszystkich stron nam fajnie naszło. Teraz sobie tu poprawimy. No i wszystko fajnie. Klawisze działają. Tu widzę działa. Tu też. I teraz sobie oczywiście tutaj przykręcamy ostatnie nasze śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta śrubeczka i już będziemy kończyć nasz demontaż w tym Samsungu rozkładanym. Zakładam naszą klapkę wraz z baterią. No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o demontaż i montaż tego tutaj Samsunga X640. To jest dość łatwy Samsung, jeśli chodzi o demontaż. No i powiem, że taki banalnie prosty, ale nie jest tutaj trudny, jak widzieliście. Fajnie się go rozkłada w miarę.
tylko jeśli chodzi o elementy, musimy go niestety lutować, musimy skrzywać. To już jest znacznie trudniejsze. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zachęcam Was również na kolejne moje filmiki. Do oglądania zachęcam Was z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie sobie pod tym filmem. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i do zostawienia komentarza pod tym filmem. Cześć!